Siema. Wiecie, jak ja dawno nie leciałem z walizką gdzieś? Teraz przyleciałem do Tajlandii z walizką. Wszędzie przecież latam z plecakiem tylko. Ale z racji tego, że leciałem tylko w jedno miejsce, to sobie wziąłem walizkę. Zresztą musiałem dużo rzeczy wziąć. Koniec Tajlandii dla mnie. Do końca roku. Wracam tu dopiero... O, robot jedzie. Jak się popatrzył. Sorry. Się wciąłem w sprzątanie. No, stałem na jego drodze. No, do końca roku mnie to nie będzie. Ruszamy w podróż z Alą. Walka i po walce jedziemy. Świetny to był czas. Obóz udał się po prostu idealnie. Kolejne sezony, znaczy kolejne edycje. Styczeń, luty. Teraz mam lot najpierw do Doha, tam przerwa i później lecę do Sztokholmu. A w Sztokholmie czeka już na mnie Alicja, znaczy nie będzie czekała, ale też przylatuje. To ja będę czekał na nią, bo mam samolot 3 godziny wcześniej. No i doleciałem do Sztokholmu. Zimno i pada. Nie, trzeba się ubrać. 2 godziny muszę poczekać, no pewnie coś ponad. I przyleci tu Alicja. Mamy zamiar spędzić fajny dzień. I jutro jeszcze jeden w Sztokholmie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że pada. Aktualnie przestało padać. Także mam nadzieję, że coś sobie fajnie pozwiedzamy. Cześć, Ola, z tej strony Piotrek z kanału Podróże Wojownika. Chciałbym Ci życzyć wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego, co sobie życzysz. Trenuj mocno, usłyszałem, że trenujesz. Bardzo to pochwalam. Sportowe życie jest świetne. Dzięki, że oglądasz mojego vloga, dzięki, że mi kibicujesz, bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Ala za godzinę przylatuje. Nie wiem w sumie, że będę na nią czekał, bo się umówiliśmy troszkę inaczej, że ja już jadę załatwiać tam z hotelem ze wszystkim, bo odmówili rezerwacji, bo i moja karta nie przyszła, nie wiem dlaczego, pierwszy raz mi się tak zdarzyło, ale jestem z nimi w kontakcie, a z racji tego, że mam i tak opóźniony lot, ona ląduje za godzinę, czekam, właśnie idę kupić kwiatki. Kwiatki kupione i czekam. Powiem Wam, że już ceny tutaj mnie zaskakują. Ja wiedziałem, że tu będzie drogo, oczywiście, że wiedziałem, ale za autobus, żeby dojechać stąd do centrum, co jest najtańszą opcją oczywiście, 90 zł od osoby. Jedzie 18 minut. Później dodatkowo jeszcze muszę przyjść na metro z Alą i jechać jeszcze metrem do hotelu. Za hotel, to jest taki pokój w hostelu, ale mamy osobne 2 łóżka, także mamy dla siebie 330 zł. Woda tutaj 30 zł była. Nie, czekajcie, nie 30. 15 zł, sorry, przesadziłem. 15 zł za małą butelkę. No. Będę Wam mówił później, jakie są ceny, tak mniej więcej. Jak nie zapomnę, to będę się starał o tym pamiętać. Jest moja Ala. Chciałbym coś sprostować. Bilet kupiłem na pociąg, nie na autobus. I to ten najdroższy. Który jedzie 18 minut, taki ekspresowy. Bo mnie pan zakręcił, bo zauważyłem budki i wziąłem od razu, a nie sprawdziłem. I byłem przekonany, że to jest autobus. A zresztą ja chyba zapytałem, czy to jest bus. Chyba mnie oszukał. Może nie zrozumiał. A nie przekonałeś. Tak? Mhm. Kiedy? No nie teraz, chyba niedawno, przed chwilą. Tak? Mhm. Jestem w szoku, bo to pierwszy raz. Nie chciałem. Jak poznać, że jesteśmy z Polski, nie mówiąc, że jesteśmy z Polski? Kabanosy na wyjeździe. Teraz 3 stacje jeszcze metrem. Powiem Wam, że metro to mają bardzo dobrze ogarnięte. Bardzo dużo linii.
Patrzcie, jaka dziwna akcja. Możecie sobie popatrzeć, jak się ktoś rzuci. Zaczynamy zwiedzanie. Jedna z koleżanek Alicji napisała nam, że musimy obowiązkowo tu spróbować cynamonek. To się nazywa jak? Kanelbule? No jakoś tak. Naprawdę pyszne. No, piechota, naprawdę pyszniutkie. I chcemy iść na jakąś fajną kolację, tylko chcemy znaleźć coś takiego typowo stąd. Czyli do Ikei. Do Ikei na klopsy. Ale to taki był pomysł. Wiadomo, że tego nie zrobimy, ale no, 7-Eleven jest, no. Ale ogólnie pierwsze wrażenie, mieliśmy w ogóle farta, bo miało lać cały czas. No. A patrzcie, jaka jest pogoda. No. Czekajcie. Super jest. I jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Przynajmniej w tej części, w której teraz Ja jesteśmy. nie wiedziałem, że w Europie 7-Eleven jest w ogóle. Widziałeś w jakimś europejskim mieście? Nie wiem, muszę się nad tym zastanowić. No ja chyba nie. Teraz. Dziwne pamiątki. Przyszliśmy właśnie na Stare Miasto. Tutaj pozwiedzać. Początkowo mieliśmy mieć tutaj hotel, ale niestety anulowali. Jesteśmy w stolicy tego kraju. Tu prawie nikogo nie ma. Ale gdzie ty mnie zabrałaś? Nie wiem właśnie. Jest jakieś miasto duchów. Pusto. To jest aż niemożliwe. Jesteśmy pod... To jest pałac już tutaj, tak? Na pewno, no. Zobaczymy. Żołnierze. Tak, no. Żołnierze, nie ochroniarze. Tak, no. No i patrz, tutaj nikogo nie, to są jakieś pojedyncze osoby. Dziwna akcja. Właśnie teraz czytamy jakieś ciekawostki tutaj o Szwecji. Która Ci najbardziej zapadła w pamięć? Ze śledziem. Tak, a mi z pierwszą znalezioną prezerwatywą Zrobiono z jelita. ze świńskiego jelita z 1640 roku. Tylko najbardziej mnie zastanawia to, kto to wyliczył. Że to akurat jelitko z 1600 któregoś roku ze świni. No wiesz, jakieś badania, jacyś tam naukowcy, pewnie amerykańscy, jak to zawsze, amerykańscy naukowcy. Ogólnie Szwecja jest królestwem. Ma króla, Karola XVI Augusta. Gustawa, dokładnie. 10 milionów ludzi tutaj żyje, jest największym krajem skandynawskim. Najludniejszym, ale powierzchnia tego kraju i tak jest o półtora razy większa od Polski. Czyli to jest bardzo duży kraj. Nie ma co ukrywać. Jest to drugi, który odwiedziłem z Skandynawii. Byłem w Danii kiedyś. Teraz drugi, no. Ale i tak wiadomo, Nie, najbardziej no Islandię się chce zobaczyć. Przynajmniej ja. Jeden dzień tak naprawdę. Tam idziemy czy idziemy? Że Szwecja, Norwegia to są takie kraje, w których tak naprawdę najpiękniejsza jest ta natura, no nie? No, na pewno. W tym roku już na pewno nie będzie okazji nic zobaczyć w Europie. Po brzegi mamy podróży. Ale gwarantuję Wam, że naprawdę jak już ruszymy, będzie to się działo. wszystko będzie po prostu... No. Mamy taki plan, że no, w sumie się nie może nie udać. Bo już większość jest dograna. Także bardzo fajnie. Na pewno będziecie mieli co oglądać. Będzie na pewno dużo tego wszystkiego. W Szwecji znajduje się ponad 95 000 jezior. I dla porównania, na polskich Mazurach znajduje się około 2600 jezior, co i tak jest jakby imponującą liczbą. A tu ile? 95 000? 95 000. No to jest ciekawe, no. Naprawdę. Ogólnie powiem Wam tak. Miasto spoko. Mi się bardzo podoba, naprawdę jest przyjemnie. Się za nami parlament. Ogólnie w ciągu dnia, na przykład jakiś ładny, słoneczny dzień i tak dalej, to tu naprawdę musi... W ogóle nie, no dzisiaj też jest spoko pogoda. Jest super pogoda. Było pokazane 100% deszczu, na jutro 80%. No byliśmy załamani, mówimy, no kurde, no nic nie zobaczymy. A jest świetnie, naprawdę jest świetnie. Przed chwilą wspominałem o śledziu. I wiecie, co jest ich daniem narodowym, według tego, co piszę na internecie? Właśnie ten kiszony śledź. I nie wiem, ile z Was wie, co to w ogóle jest ten kiszony śledź. Pozdrawiam od razu Pabla,
Pamiętasz? Tak, Jak poznałaś Pawła, to Pablo mówił akurat o śledziu. Pamiętam. Pablo z kanału Czy masz jaja? jaja? Pozdrawiamy serdecznie. Przywiózł do Tajlandii właśnie śledzia. Tylko on to chyba przywiózł, to był chyba z Norwegii, bo w Norwegii chyba to samo, to też się je. I to jest coś, co chyba śmierdzi najbardziej na świecie. To jest Leży sobie w puszeczce przez rok. kiszony chleb. To ma taki smród podobno, że jak się otworzy, to się po prostu od razu wymiotuje. Ja jestem ciekawa, jak to można porównać do zjedzenia dojrzałego duriana. Co jest gorsze. Nie no, durian... No nie wiem, ja bardzo się wspominam. Jak ktoś nie widział tego odcinka z moim próbowaniem duriana, to może sobie do tego wrócić. No tak, ale... Bardzo się ale... wspominam. Ja pamiętam, ja widziałem takie filmiki na internecie, jak ludzie otwierają tylko tą puszkę z tym śledziem i od razu. No, że to jest taki smród, że się nie da tego wytrzymać, a nie wspomnę o spróbowaniu tego. I właśnie wtedy Pablo chciał, żebyśmy to próbowali. Nagrali filmik, od razu powiedział, że to jest głupi pomysł, że nie będę żygał przed kamerami. No, ale właśnie pisze, że to jest ich danie narodowe. Współczuję. Jak wy macie takie danie narodowe, to mam współczuję. Dobra, ale wiesz, dla kogoś mogą kiszone ogórki też być takie... Ale kiszone ogórki nie śmierdzą. Dla nas nie, ale wiesz, może dla kogoś... No nie ma. No ale no nie jest kolorowo. To już lepsze te klopsy z Ikei. No wiadomo. Zdecydowanie. Pisaliśmy, że chcemy trafić na jakiś główny plac tutaj. No i jesteśmy pod tym. Jeśli ktoś mnie ogląda, co jest akurat ze Sztokholmu, to dajcie znać, czy to jest właśnie centrum. Bo dla mnie nie wygląda. Ale mogę się mylić. Może akurat jest. Powiem wam tak, szczerze jak jechaliśmy tutaj, jak tak sprawdzałem, co ciekawego można tu zobaczyć, no to trochę byłem załamany, mówię, no kurde, no nie ma takich super ciekawych rzeczy, ale jak chodzimy po mieście, naprawdę jest spoko. Bardzo ładne. Co nie? Tak ładne jak moja dziewczyna. Hostel, w którym się zatrzymaliśmy. A pokazuję wam go dlatego, że był w miarę tani i spoko. Tak jak mówiłem wcześniej, 300 zł chyba zapłaciliśmy i to ze śniadaniem jeszcze. Tylko najgorsze jest to, że łazienki są na zewnątrz. No nie są złe. No nie są złe, bo ale twoja jest blisko, moja jest, to trzeba przejść cały hostel dookoła. Yo! 8 rano, zaczynamy dzień. Znaczy zaczęliśmy dużo wcześniej, ale 8 wyszliśmy dopiero. Ja 4:30 pobudka, ale jakoś jeszcze trochę usnąłem do 7. Śniadanko. Jeszcze mamy parę godzin, żeby coś pozwiedzać. Tyle ludzi tu jeździ na rowerach, że szok. Naprawdę cały czas jeżdżą ludzie, cały czas. Nie kończą się. Przed nami siedziba parlamentu. Na małej wysepce. Tu bardzo dużo wysepek jest właśnie połączonych tylko mostami. Fajnie to wygląda. Teraz ogólnie to całe miasto żyje, bo ludzie do pracy idą. Ale jest tak zimno. Zimno. Z Tajlandii przyjechałem, to mi zimno. Jak można było być w tym kraju i nie przyjść do Ikei? A jak? Ale się nie powstrzymała, żeby sobie nie zjeść klopsików. Zobacz, jakie to jest tanie, jak na... Ej, ten zestaw tutaj, te klopsiki z ziemniakami i tam z warzywkami kosztuje tyle, co magnes na lodówkę na mieście. Takie 49, tak? No, ile to jest dokładnie? 21 zł. 21 zł, no. Bardzo mało, moim zdaniem. Wiesz. Czy nie chciałam tego brać, ale chyba chcę jednak. Ja sobie zjem. Mam farta do pogody, w sumie mamy. Trzeba przyznać. Z 2 dni deszczowych słońce. To najważniejsze. Ale czekajcie, aby prześwietliło. O. No. Ogólnie kończymy już zwiedzanie, wracamy właśnie do chaty. No i myślę, że bardzo na plus. Podobało się? Bardzo.
Szkoda, że tak krótko byliśmy, no ale dobre i to. Myślę, że bardzo dużo zobaczyliśmy. Brakowało mi jeszcze tylko, żeby zjeść klopsiki w Ikei. No właśnie, bo przed chwilą byliśmy, ale niestety od 11 dobrze sprzedają, także się nie udało. Także Ikea zaliczona w połowie tylko. Byliśmy w środku, ale bez klopsików. Ale tak w ogóle, jakby nie patrzeć, to ten gościu, który projektował Ikea, jest dla mnie po prostu mistrzem świata pod względem tego, że każdy, kto wchodzi do tego sklepu i żeby dojść do końca, coś kupi, a szczególnie świeczki. Świeczki i jeszcze kwiatki, jakąś kaktusy. pierdołę. Po prostu trzeba coś kupić. I to jest tak zaprojektowane, że szacuneczek za to. No, to prawda. To jest sklep, do którego zawsze nie cierpiałem chodzić. A ja właśnie uwielbiam. No tak, bo jesteś dziewczyną. No, ja myślę, że niektórzy faceci też lubią. A niektóre kobiety nie lubią pewnie. Nie wiem. Dla mnie totalnie, ale nie. Jezu, a w dzieciństwie chodzić po tych pokojach wszystkich, ale to było fajne. I myślę, że Sztokholm to jest takie miasto, które zobaczyć na raz wystarczy. Bo nie wiem, czemu drugi raz miał tu po co przyjechać. Jak myślisz? Chyba nie. Chyba zobaczyliśmy większość takich rzeczy, które można było tu zobaczyć. No, to prawda. Większość takich rzeczy tu macie po prostu jakieś muzea, właśnie zamek. Bardzo, bardzo wiele muzeów jest. Muzeum Abby, Muzeum Wikingów, Muzeum Nordyckie. Jakie ja ci jeszcze mówiłam? Jeszcze jakieś było. A, Muzeum Wazów. O, jak ktoś lubi takie rzeczy, no to spoko, to fajnie. Ale ja to bardziej, jakbym miał już przyjechać jeszcze raz do Szwecji, to bardziej już naturę zwiedzać. Zdecydowanie. Bo Sztokholmu drugi raz już. Fajnie, cieszę się, że przyjechaliśmy, że zobaczyliśmy na plus, ale raz wystarczy. Jeszcze wczoraj nie pokazałem, jak wyglądają pokoje. To po prostu takie coś. Najgorsze jest to, że nie ma okna. Śpicie, nie wiecie, która godzina. Ale ogólnie za 300 zł to była najtańsza opcja. Było ok. Jeszcze do tego było bardzo dobre śniadanie, które w ogóle się nie spodziewałem. Bo wiecie, jak jest w hostelach przeważnie. W hostelu dostajecie zawsze grzanki, znaczy chleb tostowy, do tego jakiś dżem i kawę najtańszą. A tu było naprawdę duży wybór. Właśnie kupujemy bilet na metro. 75 minut. Co z tego, że jedziemy 5 minut? No, 2 stacje. 36 zł za 2 bilety. Za 2 stacje. Nie wiem, czy pani nam czegoś nie sprzedała. Nie wcisnęła. Ale nie, no wczoraj tyle samo płaciliśmy. Nienawidzę z walizką podróżować. Serio. Plecak to jednak jest wygoda. Patrzcie, ile linii metra tutaj mają. Czytałem fajną ciekawostkę, że naprawdę wiele stacji jest tak fajnych, że warto w ogóle się przejechać, żeby zobaczyć te stacje tutaj. Jest to tak artystycznie zrobione. My na to czasu nie mamy, ale to taka ciekawostka tego. Pokażę wam jedną ciekawą rzecz, której nie widziałem nigdzie na świecie i dlatego wam to pokażę. Jesteśmy na dworcu autobusowym. Nie czeka się przy drodze, tam gdzie jeżdżą autobusy, tylko macie bramkę do każdego wejścia, gdzie podjeżdża autobus. Ludzie czekają jak na lotnisku. Bardzo fajna sprawa. Ciekawe rozwiązanie na pewno. My mamy za pół godziny nasz autobus, idziemy właśnie kupić bilety. I pamiętajcie, nie popełniajcie tego błędu jak przyjedziecie na lotnisko. A, w ogóle wiecie co jest najlepsze? Teraz od miejsca, w którym mieszkaliśmy, na lotnisko, które jest opisane, że to jest lotnisko w Sztokholmie, mieliśmy 90 km. No. Jest szczerze Sztokholm. Żeby dojechać tam, trasa 2 godziny. Bo musieliśmy dojechać najpierw do centrum metrem, a następnie mamy ile minut teraz? 90 minut? 80. 80 minut autobusem jeszcze. Mocno. Kolejna fajna podpowiedź. Jeśli będziecie chcieli z dworca sobie jechać gdzieś, kupujcie bilety online, bo wychodzą dużo taniej, niż jakbyście kupili w kasie biletowej. No, naprawdę dużo Na taniej. 2 biletach ile? 60 zł No, zaszliśmy? no 50-60, coś takiego. No, to jest dużo, jakby nie patrzeć. Za to możemy sobie zjeść fajny obiadek. Także mały tip dla was. Patrzcie, my jesteśmy niby na lotnisku Sztokholm. To wygląda jak na jakiejś małej wyspie. To jest całe. Wszystko. Nie czekałeś na zjedzenie obiadu na No. lotnisku. Koniec naszego pobytu w Sztokholmie. Fajnie, bardzo na plus, podobało mi się. Jesteśmy na takim lotnisku, że po prostu nie wiem, jak ktoś mi nie powiedział, że to jest lotnisko, to bym nie powiedział, że tu jesteśmy w ogóle. No bardzo dziwne, ale spoko.
Co, dobra, teraz będzie parę odcinków z Polski, w różnych miastach będę. Muszę odwiedzić parę osób, parę klubów i coś nagramy. Ogólnie tak jak mówiłem, w tym miesiącu z odcinkami nie będzie szału, ale zostańcie na kanale, bo od października zaczyna się 3-miesięczna podróż, także będzie co oglądać. Pozdrawiam serdecznie, na razie.